Charakterystycznymi cechami autyzmu są właśnie dziwne, jak my to określamy, zachowania. To znaczy stereotypowe ruchy, machanie rękami na wysokości oczu, kręcenie się w kółko, bieganie od ściany do ściany, specyficzna zabawa przedmiotami, kręcenie kółeczkami czy wprowadzanie w ruch różnych przedmiotów, a także używanie przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem. Zachowują się też dziwnie w ten sposób, że nie czują strachu, nie czują ograniczeń, nie czują barier, nie zachowują bezpieczeństwa, ponieważ kierują się tak jakby nagłą potrzebą. Mówimy, że coś im do głowy wpadnie i po prostu to realizują. Potrafią chodzić po krawędziach, po wysokościach, przebiegają przez ulice czy wchodzą na niebezpieczne urządzenia. Jakby nie przewidywały tych następstw. Filip dużo kręci. Kręcić zaczął, jeszcze nie chodził, a już kręcił. Grzechotki, które dostawał, to wprowadzał w ruch wirowy. Zresztą śmialiśmy się wtedy z tego, że takie zdolne dziecko manualnie będzie, bo wszystkim potrafił zakręcić. Jak dostawał jakieś autko, to go przewracał na dach i też kręcił. Często przyjaciele prezentują mojej córeczce lalek. Ale Ira nie bawi się tymi lalkami w zwykły sposób. Z kolejnej takiej pięknej Barbie Ira wykorzysta tylko ręce, nogi, żeby pukać po stole. Tak samo na przykład butelki. Tak samo, żeby pukać, żeby patrzeć przez nich na światło. Czyli na przykład dziecko lubi bałwaniki, jak inne dzieci, ale bawi się bałwanikami w inny sposób, bo ma taką kolekcję bałwaników zbierane przez kilka miesięcy i ona lubi to przeglądać, segregować za kolorami i pilnuje, żeby mama nie wyrzuciła stąd żadnego bałwaniku. Dzieci autystyczne mają zaburzone zmysły, to znaczy, że mogą inaczej widzieć, inaczej słyszeć, inaczej odczuwać zapachy, inaczej czuć dotyk, mogą mieć zaburzenia równowagi. W autyzmie mówi się też o zaburzeniach praksji, to znaczy planowania ruchu. Takie dzieci autystyczne mogą być nadwrażliwe, niedowrażliwe lub może występować biały szum. Kiedy Jędrek był mały i ja o autyzmie nie miałam zielonego pojęcia i nikt wokół mnie nie miał, i u niego występowały najrozmaitsze zaburzenia w zachowaniu. On zatykał uszy, krzyczał, wszystko wąchał. Myślę sobie, że nie jest on odosobnionym przypadkiem. Jako dziecko z autyzmem zdiagnozowane w pierwszej wersji jako dziecko niesłyszące. Bo myśląc tak stereotypowo, to tak wygląda, że skoro nie reaguje na nasze polecenia, nie reaguje na nasze zawołania, nie reaguje na otaczający je świat zewnętrzny, to znaczy, że nie słyszy. Nawet miał badanie słuchu zrobione, które rzeczywiście wykazało, że on nie słyszy. Jest wręcz przeciwnie, że moje dziecko nie słyszy, tylko jest nadwrażliwe na słuch, więc słyszy to, czego w cudzysłowie normalny człowiek nie słyszy. Czyli on jeszcze muchy, bąka, pszczoły, osy nie widzi, słyszy trzepotanie tych skrzydełek i już reaguje, już się rozgląda i już mówi osa albo bąk, że to słyszy. No właśnie teraz nadwrażliwości jego już trochę tak się zmniejszyły, prawie zniknęły. Kiedyś miał na głowie, nie kazał dotykać, nie wolno było obcinać, teraz to już zniknęło. Właśnie nie wiem, czy na nogach, na rękach, bo nie pozwalał ubierać w ogóle krótkich ubrań. To, że potrzebuje masażu, to nawet jak się nie upomina, to widać, bo on sobie sam gryzie własne palce. Czyli potrzebuje takiego bardzo mocnego ucisku, takiego głębokiego dotyku. Tak naprawdę my wszystko, cały świat zewnętrzny, wszystkie informacje zewnętrzne docierają do nas przez zmysły. Ja zawsze to porównuję z takim radiem, które jest rozstrojone i kiedy
jest dobrze nastrojone, czyli te zmysły są odpowiednio funkcjonują, to my dobrze odbieramy, tak? A kiedy jest źle nastrojony, to są trzaski, są jakieś zakłócenia i tak często funkcjonują przez takie dziwne zakłócenia dzieci autystyczne. To znaczy najtrudniejsza jest taka niemoc, że u nas nie ma dostępu do wielu rzeczy, że ja na przykład wiem o tym, że można by było na jakieś terapie iść, na jakieś zajęcia, a ja nie mam do tego dostępu po prostu. Mieszkamy w małym mieście i nawet w Polsce, nawet jak są takie rzeczy, to jest ograniczony do tego dostęp, bo trzeba długo czekać, dużo to kosztuje i właśnie ta niemoc. Aby zrozumieć ogromny świat małego człowieka, rodzina autystycznego dziecka powinna pokonać niejeden życiowy schodek. Zaledwie tylko kilka schodków, zwykłych schodów, doprowadza do Dalej Razem, gdzie są ludzie gotowi pomóc dziecku z autyzmem zrozumieć ogromny świat. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem działa tak formalnie od 2001 roku. Założyło je grupka rodziców, którzy szukali terapii dla swoich dzieci. Podstawowa nasza działalność to jest terapia indywidualna, którą prowadzą terapeutki raz w tygodniu z dzieckiem przez około godzinę. Ale oprócz terapii, terapeutki rozpisują plan zajęć, które każdy z rodziców realizuje w domu. Na terapii grupowej prowadzimy trening umiejętności społecznych i tożsamości, czyli uczymy osoby z autyzmem, w jaki sposób prawidłowo zachowywać się w różnych sytuacjach społecznych. Zasadniczo nasza praca opiera się o współpracę z 4 terapeutkami. 3 są tutaj na miejscu w Zielonej Górze. Właśnie 2 prowadzą terapię, 3 tutaj przygotowuje się do zajęć, Kasia. Jest też Ela, która pracuje w Gubinie i w Brodach. W tym roku udało nam się trochę rozszerzyć działalność, bo dołączyła do nas właśnie przed kilkoma dniami psychiatra dziecięca. Mamy panią, która zajmuje się metodą Tomatisa, to jest taka metoda słuchowa, panią logopedkę. Taką ważną działką, którą rozpoczynamy, jest rzecznictwo na rzecz osób z autyzmem. Działa u nas przekształcona specjalistka, która doradza rodzicom osób autystycznych, jak ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, w jaki sposób napisać dokumenty niezbędne do współpracy z urzędami. Nasze stowarzyszenie nazywa się Dalej Razem i uważam, że razem jesteśmy w stanie zrobić więcej niż każda z nas osobno. Także jeżeli coś, skontaktujcie się z nami a zresztą damy sobie radę.